Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku. Super was tu widzieć i super, że zdecydowaliście się obejrzeć tego vloga. Jak obiecywałam, jest już trochę lasu. Wreszcie zaczyna wiosna się pojawiać. No i co? Coraz więcej energii do jazdy, coraz więcej myślenia o planach na ten sezon. Wczoraj wrzuciłam aktualizację kalendarza rowerowego na mojej stronie. No i oczywiście pojawiło się pełno pytań na temat, w czym wystartować, gdzie polecam wystartować, w czym startuję. Także zapraszam was do odcinka, w którym powiem, jakie imprezy wybierać, na co zwracać uwagę, jeżeli będziecie chcieli wystartować w jakiejś imprezie i się zastanawiacie. No i oczywiście w jakich imprezach ja w tym roku będę, na jakich będę, no i gdzie będzie można zbić piąteczkę. Jedziemy! No chyba dobre miejsce na nagrywki, co? Chwilę odpoczynku, łyczek wody i ponagrywam stacjonarnie, żeby wam tutaj nie sapać za bardzo. Kondycji nie ma. Zima przypracowana i tak nogi nie ma. Życie. Oczywiście przygotowałam się do tego odcinka. Mam ze sobą ściągę, żeby nie gadać wam tutaj głupot i nieprzemyślanych rzeczy. Notateczki gotowe. No bo chciałabym wam powiedzieć chciałabym wam powiedzieć o tym, na co ja zwracam uwagę, kiedy wybieram sobie jakiś wyścig gravelowy, gdzie może nie znam organizatora, gdzie może nie znam rejonów, w które się wybieram. No i robiąc aktualizację, naliczyłam się bodajże 108 imprez gravelowych w tym roku. To jeszcze nie są wszystkie imprezy, ponieważ niektóre jeszcze nie są do końca określone, nie są podane wszystkie informacje, jakie są potrzebne, żeby umieścić je w kalendarzu. Więc myślę, że tych imprez tak naprawdę jest dużo więcej. No i jak tutaj te imprezy wybrać? Przede wszystkim zwracajcie uwagę na to, kto tą imprezę organizuje. Kim jest organizator? Czy jest znany w środowisku rowerowym? Czy jeździł na przykład wcześniej ultra? Czy ma jakieś doświadczenia sam ze startowaniem w wyścigach? No i wtedy dzięki temu wie, jak organizować wyścigi, wie, na co zwrócić uwagę, wie, na co zwracają uwagę zawodnicy i najbardziej wie, czego potrzebują zawodnicy. Jeżeli taka osoba jest świadoma, jeżeli taka osoba jest doświadczona w wyścigach, no to mamy szansę na to, że ten wyścig naprawdę będzie jakby fajnie zorganizowany. Druga rzecz to taka, żeby na stronach internetowych właśnie zobaczyć sobie, kto organizuje ten wyścig, bo bardzo często są to takie no-name'y, że tak powiem, nie? Ktoś się podpisuje, ekipa, Ultra Race, coś tam, nie? Nie ma tej osoby podpisanej z imienia i nazwiska. Ja na to strasznie zwracam uwagę, tak samo jak czasami ktoś do mnie wysyłają do mnie zaproszenia na zawody, żeby wystartować w ich gdzieś tam wyścigu, no to zwracam uwagę na to, czy ktoś jest podpisany z imienia i nazwiska, czy jest to jakiś taki automat, nie wiem, podpisana ekipa, Ultra Race, coś tam, nie? To jest bez sensu. Ja nie lubię, jeżeli są takie anonimowe wiadomości, jeżeli zawody są organizowane przez anonimową osobę, ponieważ tutaj już jest ryzyko takie, że nie wiemy, kto to robi, nie wiemy, czy ma pojęcie w ogóle o organizacji zawodów rowerowych, czy zna się na tym, czy będzie mu zależało na tym, żeby te zawody były fajne, czy będzie mu zależało tylko i wyłącznie na kasie. Także zwracajcie uwagę na to, kto tak naprawdę to organizuje. Kolejna rzecz, no to oczywiście, czy jest możliwość kontaktu z tą osobą, nie? Czy na stronie jest podany numer telefonu. Często jest podany numer telefonu gdzieś tam w regulaminie też. Czy jest adres danej firmy, danej osoby, która to organizuje. Czy jest mail, na którego można napisać, gdzie można zadać jakieś pytania, czy dowiedzieć się jakieś szczegóły, jeżeli oczywiście nie są one ujęte na stronie. Co właśnie powinno być i co jest kolejnym właśnie punktem tego, na co ja zwracam uwagę.
zapędzam się. Boże, ciepło. Na co ja zwracam uwagę? No, zwracam uwagę na to, jak wygląda strona internetowa, nie? Czy na niej są wszystkie informacje, czy wiem, jaka trasa, czy wiem, jakie są świadczenia dla uczestnika, czy wiem, jakie są ceny, kiedy są dane ceny, ponieważ wiadomo, że bardzo często jakieś tam preordery, jakieś tam pierwsze zamówienia są tańsze, potem ta cena oczywiście wyścigu potrafi wzrosnąć. To też mam ujęte w moim kalendarzu na stronie, także są tam podane widełki, jak najtaniej i jak najdrożej można wystartować w danej imprezie. Oczywiście nie można oceniać tylko i wyłącznie książki po okładce. Może być piękna strona internetowa, a za tą stroną internetową może nie stać tak naprawdę nic. Ale jednak w większości sytuacji, kiedy ta strona internetowa jest przejrzysta, jasna, klarowna, ma wszystkie informacje odnośnie zawodników, miejsce zapisu, dokładny regulamin, no to wtedy wiadomo, że no to już robi osoba, której naprawdę zależy, dla której ten wyścig i organizacja tego wyścigu jest bardzo ważna. No i wtedy ta osoba zdobywa jakby moje zaufanie, nie? Że widzę, że w każdym miejscu jak gdyby się stara, w każdym miejscu poświęca czas na to, żeby uczestnik był zaopiekowany i żeby miał wszystkie potrzebne informacje do startu. Kolejna rzecz to oczywiście regulamin. Przed chwilą mówiłam o tym, że powinien on być w jasnym miejscu, widocznym miejscu na stronie, pokazany. Każdy powinien mieć możliwość w trakcie zapisywania się również przeczytać ten regulamin. I ja radzę zapoznać się z tym regulaminem, ponieważ często są tam różne zapisy, które mogą mieć znaczenie typu właśnie cena, typu to, do kiedy możemy zrezygnować z danego wyścigu, kiedy pieniążki są zwracane. No, dużo rzeczy ważnych w tym regulaminie jest. No i przede wszystkim jest wskazany też ten organizator, o którym mówiłam na początku, że absolutnie nie może on być anonimowy. W regulaminie zazwyczaj podane są właśnie miejsce startu, czas startu, świadczenia dla uczestnika, to co dostaniesz w pakiecie też startowym, jakie świadczenia dostaniesz w trakcie wyścigu, czy są jakieś pit stopy. Bardzo często to wszystko jest wymienione w regulaminie. No i oczywiście są też widełki tych cen, są daty, do kiedy można płacić niższe, wyższe ceny. Jest też fragment dotyczący przetwarzania danych osobowych, bo bardzo często, jeżeli zapisujecie się na wyścig, no to oczywiście też pozwalacie na przetwarzanie danych osobowych w postaci waszego wizerunku, na zdjęciach, na relacjach. No to jest też ważne, żeby być tego świadomym i to bardzo często też w umowach, w momencie, kiedy zapisujecie się na wyścig, no to jest zadzióbkowane wtedy też bardzo często w takim formularzu zapisów. Kolejnym elementem, jeżeli już powiedziałam o stronie internetowej, to są social media. Tutaj też znowu można byłoby powiedzieć, nie ocenia się książki po okładce, ale jednak ważne jest to, jak wyglądają social media, jak wygląda komunikacja organizatora z zawodnikami. Czy ona jest regularna, czy na bieżąco gdzieś tam są odpowiedzi na zadawane przez zawodników pytania, czy relacje są na stronie, czy są zdjęcia z danej imprezy, czy ludzie są aktywni. Bardzo często wokół wielu wyścigów tworzy się naprawdę bardzo fajna społeczność i to widać, że jest dobry klimat, że organizator dba o swoich uczestników i wszyscy spędzają wspólnie świetny czas, no i wtedy jakby tworzy się naprawdę taka fajna grupa, gdzie możesz pogadać, porozmawiać z ludźmi o starcie, o tym, jak każdy się przygotowuje, no to generalnie ma znaczenie. Jeżeli macie stronę internetową i stronę gdzieś tam na Facebooku, na Instagramie nieaktywną, gdzieś widzicie, że są jakieś zadawane pytania, na te pytania rzadko kiedy są odpowiedzi, albo na przykład są też, to też się zdarza, że są blokowane w ogóle komentarze, czy no różnie, naprawdę różnie bywa, na to trzeba zwrócić uwagę, no bo to świadczy o tym, czy organizatorowi zależy na Was, zależy na tym, żebyście byli zaopiekowani, żebyście wszystko wiedzieli, żebyście mieli wszystkie informacje. Jeżeli chodzi o stronę, no to też jak widzicie, że jest dużo zdjęć, dużo filmów, no to fajnie, bo najprawdopodobniej z takiego wyścigu będziecie mieć potem jakąś pamiątkę, ponieważ no, w większości dobrych wyścigów już jest tak, że gdzieś tam jest obstawa medialna, są fotografowie na trasie i można liczyć na to, że z takiego wyścigu będzie się miało jakąś pamiątkę w postaci super zdjęcia.
Wracam do moich notatek, co dalej. I co my tutaj mamy, proszę Państwa? Komentarze, no oczywiście relacje na YouTubie. W momencie, kiedy zastanawiacie się nad jakimś wyścigiem, no to na pewno warto zobaczyć jakieś relacje na YouTubie. Oczywiście zapraszam na mój kanał. Jest tam trochę filmów z przeszłości, z różnych startów. Myślę, że takie relacje są bardzo inspirujące i pokazują, czy chcecie wystartować, czy nie chcecie wystartować. Oczywiście miejcie na uwadze, trzeba mieć to na uwadze, że na takich relacjach często pokazywane są fragmenty trasy. Jeżeli chcecie podejrzeć tą trasę, często pokazywane są fragmenty trasy, które jakby są trochę łatwiejsze, nie? Ponieważ nie zawsze jest możliwość na trudnym fragmencie, na trudnym odcinku pokazania tego, wyciągnięcia kamery. Czasami się nawet nie chce, mimo tego, że no po to jadę też, po to, żeby zrobić dla Was materiał, zrobić relację, ale czasami już jest poziom zmęczenia taki, no że no dość ciężko jest wyciągnąć tą kamerę, zmotywować się do tego, żeby coś powiedzieć, żeby coś nakręcić, ale generalnie bardzo często już teraz z tych wszystkich wyścigów pojawiają się relacje różnych osób, więc myślę, że można pooglądać, porównać. Fajnie, jak można zobaczyć, jak różnie odbierają te wyścigi różne osoby, dla których dany wyścig jest w miarę łatwy, dla innych jest trudny, na inne rzeczy zwracają uwagę, na inne rzeczy są dla nich właśnie łatwiejsze, trudniejsze. To jest super, żeby sobie zobaczyć i myślę na tej podstawie też wybrać jakiś wyścig, który Wam się podoba. No kolejnym elementem jest oczywiście też cena. Jeżeli wybieracie jakiś wyścig, no to każdy bardzo mocno zwraca uwagę na cenę, biorąc pod uwagę to, że no naprawdę teraz te wyścigi potrafią kosztować naprawdę spore pieniądze. Warto zobaczyć, którzy organizatorzy co oferują, co dostajecie w zamian za to niemałe wpisowe. Oczywiście bardzo często zapomina się o tym, że za wpisowe dostaje się super trasę i super tereny, gdzie jedziemy i trasy, która jest objechana przez organizatora, sprawdzona. Oczywiście mówię o tych dobrych wyścigach, nie o tych, gdzie organizator narysował ślad palcem po mapie, nie przejechał, no i potem decyduje się wpuścić tam ludzi, mówiąc, a jakoś to będzie, nie? Więc dostajecie trasę, a oprócz tego możecie dostać szereg różnych fajnych rzeczy, fajnych profitów. No i tutaj to też od Was będzie zależeć, czy decydujecie się, żeby więcej zapłacić. Często jest tak, że do pakietów dopłaca się trochę więcej i dostaje się jakieś dodatkowe rzeczy. Można kupić sam czysty pakiet. Myślę, że to jest bardzo fajne wyjście, że nie każdy chce koszulkę pamiątkową, nie każdy chce, nie wiem, czapeczkę, nie każdy chce coś tam dostać pamiątkowego, można kupić sobie na przykład tylko sam pakiet startowy. Mówiąc o tych pakietach, warto też zwrócić uwagę na to, co taki organizator właśnie nam daje, czyli w momencie, kiedy decyduję się na wyścig, sprawdzam, czy na wyścigu są pit stopy. To jest bardzo fajna sprawa. Bardzo lubię wyścigi, na których są pit stopy, gdzie nie trzeba jakby bardzo mocno zwracać uwagę na to, gdzie jest sklep na trasie, jak tutaj się zaopatrzyć. Wiem, że tam na 200 będzie pit stop, wiem, że na 400 będzie pit stop. To super ułatwia sprawę. Często na tych pit stopach jest możliwość wykąpania się, często jest możliwość przespania się. Są takie wyścigi. Jednym z takich fajnych wyścigów jest Ultra Race z Roztoczy, gdzie brałam udział, gdzie spałam w takiej ogólnodostępnej sali. W Dolinie Bugu tak samo było. Inni organizatorzy również robią już tego typu rzeczy i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. No chyba, że ktoś nie chce, nie? Można chcieć wystartować w ultra takim, w którym no nie będzie tego zaplecza, nie będzie tej pomocy i każdy jest sam zdany na siebie, żeby sam sobie to wszystko zorganizować. Natomiast no ja lubię te wyścigi, w których no jest pomoc, jest no jednak ułatwienie troszkę, żeby sobie rozdysponować tą wodę, uzupełnić zapasy jedzenia, zjeść coś cieplejszego, nie szukać knajpy po drodze. No generalnie to jest fajne. Warto zwrócić uwagę na to, co organizator daje nam przed wyścigiem. Bardzo często są to jakieś before party, pasta party, czyli dzień wcześniej przyjeżdżacie i dostajecie makaron, dostajecie jakieś jedzenie. No i tak samo jak dostajemy rzeczy przed, tak możemy dostać rzeczy po.
I tutaj mam na myśli coś takiego jak właśnie posiłek regeneracyjny, rzeczy, które możemy dostać na mecie. Często jest tak, że wielu organizatorów zapewnia na przykład możliwość noclegu na mecie w jakiejś ogólnej dostępnej sali oczywiście, natomiast no to dużo często pomaga, ponieważ jak przyjeżdżasz w środku nocy, nie masz możliwości jakoś łatwo, szybko znaleźć gdzieś tam noclegu, możesz się przekimać, możesz, i w związku z tym też często można, to już jest chyba standard, wziąć sobie jakiś przepak i żeby na tej mecie ten przepak na Ciebie czekał, żebyś tam miał śpiwór, żeby tam mieć jakieś ciuchy na przebranie i wtedy sobie jakby bezproblemowo tą noc w momencie, kiedy przyjeżdżasz wieczorem, nad ranem, gdzieś tam organizujesz, jeżeli nie masz kwatery. Także to też jest fajne i bardzo wielu organizatorów też jak gdyby daje taką możliwość. Jeżeli Wam zależy na tym, zwracajcie na to uwagę. Takie miejsce odpoczynku po imprezie jest no, naprawdę bardzo komfortowe i jak gdyby organizacyjnie pozwala nam jakoś łatwiej to wszystko ogarnąć i też jakby finansowo, tak? Ponieważ możemy się przespać gdzieś tam na ogólnodostępnej sali po wyścigu, rano wstajemy i wracamy na przykład sobie pociągiem do domu i wtedy nie ma tych dodatkowych kosztów, podobnież jak możliwość spania na pit-stopach. Też jest to w tym roku, no przede wszystkim skorzystałam z tego właśnie w Ultra Race Dolina Bugu. No tam, nie, Roztocze. Na Roztoczu Bug jechałam 24 godziny bez spania. Natomiast na Roztoczu było tak, że postanowiłam się tam przespać na pit-stopie po tam chyba 200 iluś kilometrach. Na jednym i na drugim spałam. Nie pamiętam, czy na drugim spałam. No ale generalnie jest tak, że no te spanie jest fajne i wtedy nie trzeba dodatkowych kosztów ponosić. Kolejna rzecz, no to też już trochę mówiłam o tym, że jak wybieram wyścig, to też fajnie, czy organizatorzy w ramach pakietu startowego dają zdjęcia pamiątkowe, czy jest obsługa medialna, która ją robi jakiś materiał, jakiś dokument o tym, bo fajnie wtedy, jeżeli mamy jakieś 1 czy 2 zdjęcia z takiego wyścigu, bo nigdy nie ma szans, żeby gdzieś tam, znaczy są szanse, ale bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby samemu gdzieś tam sobie zapozować, zrobić zdjęcie z wyścigu, nie licząc takich selfiaków samych, czy tam zdjęć krajobrazów, czy jak nam znajomy zrobi, a jednak taki profesjonalny fotograf stojący gdzieś tam w krzakach, no to jest zawsze bardzo fajna pamiątka. No i to by były chyba wszystkie rzeczy, na które zwracam uwagę pod kątem organizacyjnym, pod kątem tego, jak wyścig jest zrobiony. A druga rzecz to jest generalnie trasa i miejsce, w którym rozgrywają się wyścigi, czyli zawsze zwracam uwagę na to, czy to jest jakieś fajne miejsce, atrakcyjnie, krajoznawczo, atrakcyjne turystycznie, czy jest to miejsce, w którym kiedyś już byłam, czy miejsce, gdzie przy okazji zobaczę i też coś nowego. Zwracam uwagę też na to, czy trasa będzie płaska, czy będą pagórki, czy może będą też wielkie góry. No i jeżeli zastanawiacie się nad startem, no to warto przeanalizować trasę pod względem właśnie przewyższenia i tego, ile trudności kondycyjnych, myślę, znajdziecie na tej trasie. A druga rzecz, również sprawdzić informacje dotyczące generalnie, co to za hałasy. Wiosna idzie, coraz więcej ludzi w lesie. Przeszkadzają w nagrywkach. Oj. Na co zwracam uwagę? Również na to, jak wygląda trasa pod względem technicznym. Czy są na niej terenowe odcinki, jak dużo jest tych terenowych odcinków, czy są poprzeplatane ze sobą z asfaltami, na których można odpocząć, z szutrami, na których można pocisnąć, nie? Także na to też warto zwrócić uwagę. Jeżeli nie byliście, nie wystartowaliście w żadnym wyścigu, no to warto gdzieś tam dowiedzieć się, czy ten poziom techniczny danego wyścigu, czy to jest szybki, prosty wyścig, czy bardziej wymagający, czy gdzieś jest dużo tych leśnych tras, czy jest dużo singli, no to będzie na pewno miało znaczenie, jak szybko Wam się będzie jechało, ile czasu będziecie poświęcać ile czasu spędzicie na trasie, no i czy będzie Wam się ostatecznie podobało. Kolejnym takim elementem oczywiście jest też dystans, no bo warto tutaj ocenić swoje możliwości, warto tutaj ocenić
swój poziom kondycji, to ciężko bardzo często jest zrobić, natomiast no, warto, myślę, nie porywać się z motyką na księżyc. Fajnie mieć jakieś naprawdę cele wyznaczone i przekraczać granice własnego komfortu, natomiast no, dobrze, żeby to nie było zbyt jednak ekstremalnie i na przykład ja w tym roku po raz kolejny, już myślę, to jest kolejny rok, kiedy nie decyduję się na żadne wyścigi dłuższe niż 500 km, no może 550, natomiast wszystkie dłuższe jakby rezygnuję, ponieważ wiem, że dla mnie są one dość męczące, ja nie mam przygotowanego organizmu do tego, żeby no tak zajechać się, nawet bym powiedziała, no i wolę robić te 500, które będą sprawiać mi przyjemność, dadzą mi frajdę, sprawdzę się na nich, a jednak no nie będę też jakoś strasznie zajechana, znaczy będę zajechana, ale nie tak jakbym była po takim wielodniowym, kilkudniowym wyścigu. Może przyjdzie czas na to, żeby się ścigać w takich dłuższych znowu, ale na razie chyba nie, na razie wolę takie no do 500 km, to i tak jest przecież długo, nie? Co mamy tutaj jeszcze w notatkach? Sprawdzam też termin. Termin rozgrywania wyścigu też jest bardzo ważny, ponieważ no, to decyduje też o tym, jaka będzie pogoda, prawdopodobna pogoda, nie? Może być tak, że oczywiście pogoda jest nieprzewidywalna totalnie i może się zupełnie pozmieniać. Nie wiem, latem może być naprawdę niska temperatura, no ale generalnie te letnie wyścigi zawsze będą dużo bezpieczniejsze pod względem pogodowym. Przykład Wanogi, na której bardzo często już chyba 3 razy startowałam. Tam zawsze jest zimno, na przykład w nocy, nie? Trzeba być odpowiednio ubranym, trzeba być odpowiednio zabezpieczonym, bo na 100% po prostu na wybrzeżu, na Pomorzu będzie przymrozek w nocy, nie? Zawsze tam ta temperatura oscyluje wokół zera. Jeżeli nie chcecie takich rzeczy, no to w tym momencie wybieracie jakąś bardziej imprezę, która może będzie w lipcu, w sierpniu i wtedy te temperatury są przyjemniejsze w nocy, nie? Warto też zwrócić uwagę na to, jak wygląda trasa pod względem właśnie zaopatrzenia. Jeżeli nie ma bufetów, no to jak wygląda, czy przebiega w dziczy, gdzie przez kilkaset kilometrów, przez 100 kilometrów, to już nawet i 50 bez sklepu, to czasami bywa dużo. Warto sobie to zobaczyć i wybrać taką trasę, która będzie na początek na przykład łatwa do przejechania, bo będzie dużo sklepów, dużo miejsc, gdzie możecie się zaopatrzyć. No i ostatnia rzecz, taka ważna, no to czy na wyścig wybierają się znajomi. To też ma dla mnie znaczenie. Często jest tak, że na wyścig wybieram się ze znajomymi, z ekipą, z którą też przy okazji będzie można gdzieś tam wspólnie spędzić czas. Może nawet pojechać na takich wyścigach, które na to pozwalają. Chociaż temat jazdy w parach, temat jazdy wspólnej to jest taki temat, na który chyba chciałabym nakręcić w sumie odcinek. Może na to jeszcze przyjdzie czas. Fajnie, wiadomo, jest pojechać sobie w parze, ale jednak zawsze z regulaminem. Pamiętajmy o tym, zawsze zgodnie z regulaminem i fair w stosunku do innych uczestników. No i wreszcie, rozgadałam się. Miał być krótki odcinek, a wyszło jak zwykle. Nie lubię gadanych odcinków, a sama ostatnio takie nakręcam. No i co? Pora na to, żeby powiedzieć Wam w tym roku, gdzie się spotkamy, gdzie będzie można razem zbić piątkę i przejechać jakieś wspólne kilometry. Na razie mam wyznaczone takie chyba 4 wyścigi. U mnie w tym roku to jest cały czas tak, no niepewnie, ponieważ bardzo dużo mam wyjazdów związanych z Women's Adventure Camp i trzeba to jakoś ładnie razem poszyć. No udało się wreszcie. Ten rok będzie właśnie takim rokiem, kiedy wreszcie, mam nadzieję, uda mi się przejechać wyścigi, o których dużo już myślałam, ale niestety w których nigdy nie udało się wystartować właśnie w związku z tym czasem. No i pierwszym takim wyścigiem mam bardzo dużą nadzieję związanym z Pomorzem. To jest wyścig Gotika Trail. Mam bardzo już od długiego czasu ochotę tam wystartować, ponieważ Gotika jest nie tylko wyścigiem długodystansowym, ale Gotika przeplata ze sobą też takie elementy przygodowe, bym powiedziała, elementy związane z historią tamtejszych terenów, historią Gotów na tamtejszych terenach i oprócz jazdy zbiera się tam jakieś runy, nie wiem dokładnie, jeszcze nigdy nie weszłam w to jakoś tam głęboko, natomiast wiem, że przy okazji jazdy można tam zdobyć jakieś nie wiem, bonusy i dzięki temu na mecie można dostać jakiś tam, mam tu nawet w notatkach, można zdobyć trofeum
Jubileum Wytrwałego Wojownika Ziemi Gotów i talizman Eigiszalmur. Także mam nadzieję, że zdobędę w tym roku ten talizman. Jeszcze tam dopracowuję ostatnie rzeczy, czy na pewno mam akurat wtedy czas, ale myślę, że tak. Także mam nadzieję, trzymajcie kciuki za to, żeby wreszcie w tym roku tą gotikę się udało pojechać. Drugim wyścigiem też, którego jeszcze nigdy nie jechałam, jest wyścig Mazowiecki Gravel. Mam nadzieję, że też uda się w nim wystartować, mimo tego, że dopiero wczoraj miałam już zaproszenie, co prawda od organizatorów, ale wszystkie listy już są zapełnione. Mam nadzieję, że ktoś tam zrezygnuje i uda mi się jednak wcisnąć na start. Chciałabym też wystartować w Mazowieckim Gravelu. W Mazowieckim Gravelu podoba mi się to już jest w ogóle chyba... spojrzę na to, tak 5. edycja Mazowieckiego Gravela i co mi się podoba, oni mają różne trasy, co roku, z tego co pamiętam, to trasa jest w inną stronę, w tym roku lecimy na północ, na Kurpie, no i z racji tego, że jestem w Warszawie, no to ten start jest całkiem blisko, no i myślałam sobie, że no muszę, kiedy jak nie teraz, 5. edycja, muszę tam wystartować, no i te Kurpie też jako element, taki nowy, ciekawe miejsce, w którym no nie jeździłam w zasadzie, no to mam nadzieję, że uda się na te Kurpie gdzieś tam dojechać. Rzeczą, o której już mówię od pół roku i o tym wiem, że wystartuje, to jest 3. wyścig Three Countries. 3. wyścig to jest wyścig Mariusza Lickiewicza. Jeżeli startowaliście w Gravmagedonie albo widzieliście relacje z Gravmagedonu, no to na pewno wiecie, że to jest super ekstra impreza i warto w niej wystartować. Ja polecam, natomiast w tym roku, akurat w ten weekend ja będę na urlopie, Gravmagedonowy weekend ja będę odpoczywać, natomiast no, Mariusz robi nową imprezę Three Countries, czyli 3 kraje. Polska, Niemcy i Czechy. Zapowiada się naprawdę bardzo fajna impreza, zapowiada się naprawdę bardzo fajny start. Jeszcze mało co do tej imprezy wiadomo, ale ja myślę, że no jak Mariusz coś robi, to na pewno będzie to ostatecznie dopięte na ostatni guzik i myślę, że bardzo będzie to interesujący wyścig z super trasą, no i oczywiście bardzo dobrą organizacją. No i 4. taki pewniak w tym roku to jest oczywiście wyścig, na który wracam. W tamtym roku nie byłam, ale wcześniejsze edycje zaliczyłam wszystkie. To jest impreza w ramach Podkarpackie Gravel Festival. To jest Galicja Gravel Race, a raczej nie Galicja, ponieważ tam mamy 3 wyścigi, które się odbywają. Odbywa się Galicja Gravel Race, która jest super fajnym, płaskim 500-kilometrowym albo 300-kilometrowym wyścigiem. Startowałam, to było moje pierwsze ultra, na którym jechałam 500 kilometrów. Drugi wyścig to Łemko, które leci w kierunku Beskidu Śląskiego i zalicza całkiem sporą część Beskidu Niskiego i zalicza bardzo fajne rejony tego Beskidu, który jest naprawdę gravelowo sztosem. No i teraz będzie organizowana też jeszcze etapówka, czyli 3 etapy, jeżeli dobrze pamiętam, z codziennym powrotem do baz zawodów i z różnymi świadczeniami pomagającymi w szybkiej regeneracji i wystartowanie następnego dnia. Także mam nadzieję wystartować w tym wyścigu etapowym. No i na razie to są właśnie 4 rzeczy, na które jestem nastawiona. Ważne to jest właśnie też to, żeby jeżeli wybieracie jakieś wyścigi, żeby nie robić sobie ich, nie wiem, tydzień w tydzień. Są tacy ludzie, którzy potrafią i dla których to nie będzie problemem, albo nie będzie to pozornym problemem, natomiast tak naprawdę organizm, przejechanie 500 km, przejechanie 300 km nawet, to jest bardzo wymagające dla organizmu i mimo tego, że możemy czuć się całkiem dobrze po tym wyścigu, to jednak zanim dojdziemy na poziomie jakimś tam komórkowym, tu już musiałby się dietetyk i fizjolog jakiś odezwać, no to w tym momencie no ten organizm naprawdę jest mocno nadużyty po takim wyścigu i warto sobie robić takie, nie wiem, raz w miesiącu wyścig, jeżeli nie jesteście super ekstra wytrenowanym zawodnikiem i naprawdę ten raz w miesiącu ten wyścig wystarczy. Ja staram się, żeby te wyścigi nie były częstsze niż co 2 tygodnie, ale mówię, no też jeżdżę w miarę krótkie wyścigi, takie, które da się zrobić w ciągu tam 24 godzin, nie? I co? Chyba koniec mojego gadania. Jadę, bo mi już zimno się zrobiło. Pogodowo to na razie jeszcze cały czas jest listopad. Czekamy na wiosnę i może wreszcie w ten weekend zaświeci trochę słońca, spadnie trochę deszczu i może zacznie się wszystko zazieleniać. Widziałam dzisiaj pierwsze krokusy. Znajoma wróciła na
Instagram. Mam nadzieję, że to gadanie moje dzisiejsze nie za bardzo Was tutaj zanudziło. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zainspirowałam. Jeżeli wiem, że jest bardzo dużo osób, które się zastanawiają nad wyścigami, zadajecie mi te pytania, więc no, postanowiłam tak zbiorczo odpowiedzieć w tym odcinku. Miał być krótki, wyszedł jak zwykle długi. Kończę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach też, w jakich wyścigach warto wystartować. Może to będzie dla innych informacja warta, co polecacie, gdzie jest fajnie, gdzie może było niefajnie i gdzie organizator zaliczył jakąś topę, bo niestety to też się zdarza. Bardzo często, bym nawet powiedziała, ponieważ organizacja wyścigów nie jest łatwa. To trzeba być tego świadomym, że to się tak łatwo mówi, natomiast jak się bierze i zaczyna to robić, to bywa już ciężko. Oczywiście zapraszamy też w maju na nasz grewet, o którym już mówiłam. Grewet, który będziemy robić razem z Jackiem Wolskinem. Zapraszam na niego. I co? Dziękuję Wam. Widzimy się w następnym odcinku.